Drodzy Państwo, pozwoliłem sobie na taki autorski, własny występ tylko dlatego, że chcę tu dziś skomentować bardzo istotne dla życia publicznego w Polsce sprawy, które wydarzyły się w ostatnich dniach. Po pierwsze, chcę nawiązać do owych kongresów, owych spędów dwóch największych partii politycznych w Polsce, obecnie rządzącej Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, to było coś niezwykłego, a jednocześnie coś niezwykle charakterystycznego, bo z jednej strony mieliśmy przegadany, źle zorganizowany w tym sensie, że to był taki jarmark wszystkiego, pchlitarg, kongres, gdzie było mnóstwo tych paneli, ponad 100 z tego, co czytałem. No i wszystkie o różnych, bardziej lub mniej szczegółowych sprawach, a zatem o niczym nie można było porozmawiać w taki sposób, żeby przedstawić obywatelom jakąś konkretną ofertę. Były ogólne wypowiedzi, wystąpienia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pełna gama od sasa do lasa paneli, które miały na celu, nie wiadomo co, chyba tylko promocję różnych lokalnych polityków, żeby ich pokazać w jakichś merytorycznych okolicznościach, bo żadnego komunikatu, żadnego jakiegoś zbiorczego dokumentu, który by mógł potem powstać po takim kongresie i przedstawić jakieś linie, punkt wyjścia, punkt dojścia, cele partii Prawo i Sprawiedliwość. Czegoś takiego nie było. Doszło do kuriozalnych z kolei wystąpień, jak to o mediach mówiła pani Lichocka, pan Kurski, czyli osoby odpowiedzialne za, trzeba to powiedzieć z dużą goryczą, ja to mówię, odpowiedzialne za porażkę polityki informacyjnej Prawa i Sprawiedliwości i upadek telewizji publicznej, który mieliśmy w czasach rządów pana Kaczyńskiego i Morawieckiego. I oni opowiadali o tym, jak powinna wyglądać telewizja w przyszłości z tym brudem na rękach, jakim jest spuścizna po TVP SA czasów Jacka Kurskiego. A zatem wielki ul, wielka góra, która urodziła mysz. To można powiedzieć o Kongresie Prawa i Sprawiedliwości i towarzyszy temu wyraźny trend spadkowy dla PiS-u w sondażach przedwyborczych. Udział PiS-u w rynku politycznym zmalał do 26-28% w najbardziej optymistycznych prognozach i zbliżył się do zsumowanych sondaży Konfederacji Korony Polskiej i Konfederacji. A zatem mamy już tutaj dwie konfederacje blisko Prawa i Sprawiedliwości. Matko, jeśli się połączą, to koniec. To mit nic po prawej stronie, poza PiS-em, który próbuje wdrożyć w życie, który próbuje ucieleśnić swoją partią i sobą Jarosław Kaczyński, po prostu przepada. A zatem, poważna sprawa. 20 kilka procent, ciągłe spadki. I pytanie dlaczego? Nie ma komentatora, który by wyraźnie nie dostrzegł, że Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna bierze od PiS-u. Także ten kongres pokazał taką jałowość Prawa i Sprawiedliwości, taką bezrefleksyjność. To jest dobre słowo. Oni nie wyciągnęli żadnych wniosków i idą w zaparty. A jak widać, partia Grzegorza Brauna jest bardziej przekonywująca, odwołuje się do tradycyjnych, konserwatywnych, prawicowych wartości i zdobywa tych głosujących, ten elektorat, który nie widzi już takich wartości w Prawie i Sprawiedliwości. Trudno się dziwić, partia Grzegorza Brauna oscyluje wokół 10%, dziś w różnych sondażach, Konfederacja Mentzena około 12%, a zatem parę procent dzieli te dwie formacje, jeśli by Konfederację uznać za jakiś byt w przyszłości, który może się połączyć, może stworzyć rodzaj koalicji. A to jest dość prawdopodobne, bo to zsumowanie
będzie z korzyścią, z bonusem dla obu ugrupowań i z możliwością poszerzenia jeszcze liczby posłów w parlamencie, bo tak działa metoda D'Hondta. Jak się połączą, to jeszcze ze 20, jeszcze ze 30 ekstra dostaną przez to, że lepszy wynik uzyskają. No a ciągle z tego PiS-u ssają, więc drodzy Państwo, tu jest realna możliwość zmiany. No ale zmiany w takim sensie jakości życia politycznego w Polsce, gdyby właśnie odsunąć ów popis. Dlaczego znowu przywołuję popis? Bo jakby z jednej strony antytezą, a z drugiej strony tym samym, czyli górą rodzącą mysz, była przecież konwencja Platformy Obywatelskiej, gdzie nie było za dużo gadania, był przerost formy nad treścią, standardowe wypowiedzi i połączenie się Inicjatywy Polskiej Nowackiej, Nowoczesnej, która została z długami, i Platformy Obywatelskiej w nową Platformę Obywatelską w ramach Koalicji Obywatelskiej. Proszę Państwa, no a zatem i z jednej strony, i z drugiej, jaki jest efekt? Nic się nie wydarzyło. A w sprawach kluczowych, takich, które rzeczywiście dzielą Polaków, jak na przykład ustawa o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, jak na przykład ustawa o zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej, jak na przykład ustawy podatkowe niektóre, no to w tych newralgicznych elementach, w newralgicznych momentach obie partie głosują tak samo. A zatem ich spór, ich kontrapunkt jest pozorny. Jest pozorny, drodzy Państwo. Dzielą ich oczywiście interesy grupowe, dzielą ich osobowości, ale de facto nie dzieli ich program. Ta podstawa programowa, nazwijmy to, Prawa i Sprawiedliwości, lewicowa, no jest to partia, która przecież na wielką skalę wdrożyła różne dotacje, różne świadczenia socjalne. Ja w tej chwili tego nie wartościuję, ale mówmy jak jest. Partia socjalistyczna z ducha, Jan Olszewski, Jan Józef Lipski, Jarosław i Lech Kaczyńscy, no to przecież ludzie flirtujący albo zakochani w lewicowej myśli i ją afirmujący politycznej w Polsce, a zatem to są korzenie i taka jest rzeczywistość Prawa i Sprawiedliwości, że można z całą pewnością ją nazwać partią socjaldemokratyczną, a gdzie ta prawicowość, gdzie ten konserwatyzm? No jedynie w pewnej frazeologii, ale jak pokazały rządy pana Kurskiego i pani Lichockiej w mediach publicznych, no nie przełożyło to się w żaden sposób na jakąś zmianę, na jakiś punkt zwrotny w historii, w traktowaniu polskiego patriotyzmu, w traktowaniu polskości, w tym, żeby politykę propolską traktować priorytetowo. No bo z jednej strony mamy otwartą w osobach Platformy Obywatelskiej, otwartą agenturę niemiecką. Przypominam, że wprost oskarżenie Jarosława Kaczyńskiego, pan jest niemieckim agentem, sformułowane do pana Donalda Tuska, no, zostało pominięte. Słyszeliście Państwo o jakimś procesie? On udał, że deszcz pada. Tusk udał, że deszcz pada, a oskarżenie było bardzo poważne, wypowiedziane w polskim parlamencie, że jest niemieckim agentem. Co można o tym myśleć? Co można myśleć, patrząc na to, co reprezentuje pani minister klimatu, widzę interesy Siemensa i te wiatraki, prawda? Co realizują różni inni ministrowie, powstrzymując budowę CPK, oddalając w czasie udrożnienie Odry i wstrzymując wiele innych polskich inwestycji w interesie niemieckim. A zatem mamy agenturę niemiecką w postaci, można zaryzykować taką tezę, albo filogermanów, prawda, w postaci Platformy Obywatelskiej, i mamy otwartą także, nieskrywaną agenturę amerykańską
gdzie wręcz politycy Prawa i Sprawiedliwości szczycą się tym, że no, realizują też politykę amerykańską w Polsce, że są w zażyłości z panem Donaldem Trumpem, prezydentem Stanów Zjednoczonych, że działają na rzecz wielkiego, wspaniałego sojusznika, który jedyny może nas uratować, czyli bezalternatywna agentura w PiS-ie amerykańska i bezalternatywna agentura niemiecka pod płaszczykiem europejskim w Platformie Obywatelskiej. Ale te agentury mogą się dogadać. To jest mniej więcej ta sama pula interesów zagranicznych, no, które można sobie jakoś poukładać, a zatem rząd PO-PiS-u i w ogóle PO-PiS jako pozorna alternatywa dla polityki PO, PiS, PiS-PO, kto rządzi, wszystko jedno, a zatem pozorna alternatywa dla polskiej polityki, no, może się rozpaść tylko wtedy, gdy stanie naprzeciwko niej partia propolska. I są wielkie nadzieje, że Konfederacja taką partią propolską będzie, ale też paradoks jest taki, że na przykład partia Razem w wielu aspektach, choć lewicowa, Konfederacja Korony Polskiej prawicowa, a Razem lewicowa, no to także jest partia, która realizuje w dużej mierze agendę propolską. To taka dykteryjka. No więc jest jakiś zaczyn na wielki propolski ruch i po prawej i po lewej stronie, jak ja to oceniam. I jeśli Polacy dobrze wybiorą, no to może być prawdziwa zmiana jakościowa. A te dwa kongresy, które mieliśmy w ostatnich dniach, pokazały nam to. Żadnych zasadniczych różnic programowych, żadnych zdecydowanych działań, które mogłyby stworzyć alternatywę realną jeden dla drugiego. No i jeszcze ta afera CPK, gdzie tak naprawdę w rozwalenie inwestycji w Centralny Port Komunikacyjny byli zaangażowani i politycy PiS-u, i politycy Platformy z ich wielkim sponsorem. Fajna nazwa, prawda? Wielgomas, tak się nazywa ten pan, szef koncernu Daftona. Każdy te przeciery gdzieś tam na półce sklepowej widział. No to ta Daftona, prawda, z tym panem Wielgomasem. Jakbym pisał jakąś powieść science fiction, to Wielgomasa też ustawiłbym w sytuacji jakiegoś przedsiębiorcy, mrocznego prezesa, szefa jakiejś tłustej mafii, być może dobre, mocne nazwisko i rzeczywiście taką funkcję w tym dramacie CPK pełnił. No wiemy, że sprzedano kluczową dla budowy CPK działkę jemu za 22 miliony, na szczęście z opcją odkupu, jak się okazało, ale jakoś ta opcja odkupu nie była tutaj omawiana ani przez PiS, ani przez Platformę specjalnie głośno dotąd, no a mógł zarobić na tym pewnie ze 400 milionów, jak szacują eksperci. I to jest kolejny dowód na to, że PO-PiS to jest jedno programowo, a różnice osobowościowe, proszę Państwa, to się da przekroczyć. I to widzimy w polskiej polityce. No i co dodaje takiego wektora, co dodaje energii potencjalnie, czy możliwości wewnętrznego rozwalenia całego tego systemu? To jest migracja. To jest migracja, która napędza czarne chmury nad Polskę, która procesowo, kapiąc kropla po kropli, drąży polski kamień. Proszę Państwa, codziennie napływają do nas nowi Afrykanie z Bliskiego Wschodu, codziennie. To są setki, to są dziesiątki, czasami setki, rzadziej tysiące i Ukraińcy, i setki, i tysiące. Spotkałem w mojej szkole ostatnio pewną Rosjankę, która jest moją studentką, no i proszę Państwa, co się okazuje? Ona jest Rosjanką, ale przybyła tu z Ukrainy. Czy długo? No parę lat mieszkała na Ukrainie. Pytam się, czy długo mieszkała na Ukrainie. Ale dlaczego tu jest teraz w Polsce, jak to się stało? No bo ona się utożsamia jednak z Ukrainą, prawda? Ten przykład pokazuje, czym jest ten żywioł wschodni, który nas zalewa.
czym jest też ta wojna, jak ona jest bardziej złożona niż to pokazują media propagandowe. Bo to jest de facto wojna domowa, proszę Państwa. Takich ludzi jak ta studentka, która jeszcze parę lat temu była Rosjanką, a teraz jest Ukrainką, bo to wygodne i mogła przybyć do Polski, proszę Państwa, umówmy się. Tak robi wielu Rosjan, że no, mieszkając wcześniej na Ukrainie, gdzieś tam udaje im się przez to wykopać korytarz po polską wizę, czy do Polski, jaka tam wiza, przecież jak jesteś na Ukrainie, to niepotrzebna ci jest wiza. No i to jest ta migracja, to jest ta skomplikowana wojna, gdzie żadna ze stron nie ma w 100% racji, i to sobie powiedzmy. Możemy sprzyjać z powodów taktycznych tu i teraz Ukrainie, ale żadna ze stron nie jest tutaj czysta i mają swoje za uszami. Ukraińcy kłamią, tak samo jak kłamią Rosjanie. I przykład tej pani, która jest gdzieś tam obok, a jednocześnie jest pewną syntezą tej całej sytuacji, że została Ukrainką tylko dlatego prawdopodobnie, żeby znaleźć się w Polsce. Tą drogą przybywają do nas nie tylko uczciwi ludzie, którzy chcą w Polsce pracować i stać się w przyszłości Polakami, ale przede wszystkim Ukraińcy, którzy znaleźli sobie nowe miejsce jako Ukraińcy do przebywania. Tak przynajmniej deklarują, proszę Państwa, i żądają coraz więcej. Ostatnio także jeden ze związków ukraińskich zażądał, żeby sędziowie, no bo lekarze już są, prawda, no to czemu nie sędziowie mogli być w Polsce bez polskiego, a z ukraińskim obywatelstwem? Proszę Państwa, ta bezczelność nie zna granic, ale to jest mental wschodni. To jest mental ukraiński, mental turański tej cywilizacji, który oczywiście profesor Koneczny tam też opisywał, no to Państwo wszystko to znają. Natomiast on prowadzi do tego, żeby no, po prostu potraktować Polaków przedmiotowo i to widzimy na co dzień w różnych sytuacjach i po prostu musimy się nie dać. Ten kran cały czas kapie, jest ich coraz więcej. Jeszcze raz przypomnijmy, jak Katon starszy, jak Andrzej Leper, przypominam jedną frazę. Proszę Państwa, jest ich tu 4 miliony Ukraińców i pewnie około 1 miliona Afrykanów i ludzi z Bliskiego Wschodu i coraz gęściej, i coraz gęściej. Według socjologów taka mniejszość na poziomie 15% jest już nie do wypchnięcia, nie do wycofania. No, my jesteśmy bardzo blisko tej granicy 15% ludzi spoza Polski mieszkających w Polsce, no, z obcej kultury, w innym świecie pojęć, z innymi interesami społecznymi, prywatnymi, etc., z innym językiem. Więc, drodzy Państwo, to już jest bardzo blisko do punktu zerwania tej próbki i całkowitej destabilizacji sytuacji w naszym kraju, tak jak to mamy do czynienia w tej chwili. Zobaczmy sobie we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. To wszystko widzimy. Widzimy, jak tam wygląda. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, jak będzie wyglądało u nas, proszę bardzo, proszę sobie obejrzeć jakikolwiek program informacyjny albo przejrzeć publikację z jakimś tam odpowiednim hashtagiem na Twitterze, na Facebooku i wszystko to można zobaczyć. I to jest straszna, czarna prognoza, a licznik bije, proszę Państwa, codziennie. Jeżeli tylko uda się zmienić rząd w tych wyborach, pierwszą decyzją wspartą przez prezydenta Nawrockiego musi być ustawa o masowych deportacjach. Przede wszystkim Ukraińców, bo oni stanowią największe zagrożenie dla Polski w wielu obszarach. No ja już tutaj mówiłem w wielu moich wypowiedziach, więc Państwo to znają. Gospodarczym, rolnictwo, transport, przetwórstwo, przejmują za podejrzanego autoramentu pieniądze, za jakieś tam przeważnie brudne pieniądze, różne biznesy na terenie naszego kraju. Są tutaj nośnikiem i mafii, i agentury, i mamy do czynienia i z atakami terrorystycznymi, z zatruwaniem wody, z pożarami, to wszystko wiemy, a zatem dziś dla nas
nie jest największym zagrożeniem ta milionowa mniejszość, ta puchnąca afrykańsko-bliskowschodnia, choć i ona powinna objąć owe deportacje, ją też powinny objąć te deportacje ustawowe, ale przede wszystkim Ukraińcy, bo tutaj liczy się ilość, drodzy Państwo. Nawet jakby to były anioły z tymi skrzydłami, bardzo często o tym mówię, żeby to były anioły, prawda, które tylko machają skrzydłami. To trzepot 4 milionów skrzydeł i obyczaje anielskie, jakieś tam hermafrodytyczne prawdopodobnie, mimo że to anioły, mogłyby wywołać konflikt poprzez efekt skali, a zatem tu w pierwszej kolejności żegnamy się z Ukraińcami, a pierwszy, najważniejszy powód, proszę Państwa, proszę zobaczcie na bezrobocie w Polsce. Skończyło się dobre, bezrobocie rośnie i jakoś nikt nie zauważa, że możliwym powodem takiego stanu, tego wysokiego i rosnącego bezrobocia, trudnej sytuacji gospodarczej, trudnej sytuacji NFZ-u, upadku wielu branż, jest właśnie ta okupacja ukropolińska, prawda, którą nam zafundował wujek sam z Ameryki, no bo przecież Amerykanie i Europejczycy wymusili na nas tą migrację, wymusili na nas pomoc ponad miarę dla Ukrainy i wymusili na nas różne korzystne ustawy, które powodują, że oni się tutaj zagnieżdżają. Jeśli chcemy zachować naszą tożsamość, jeżeli chcemy zachować Polskę, tą piękną, tą sprawną gospodarczo, ekonomicznie, tą czystą kulturowo, świetnie rozwijającą się z pewną dynamiką, to nawet jak nas Polaków będzie trochę mniej, powiedzmy nie 37 milionów, tylko 32, jak w najczarniejszych prognozach za dekadę wieszczą różni badacze, no to co? Przecież informatyzacja, automatyzacja, AI, to wszystko powoduje, że dziś nie potrzeba już tylu rąk do pracy. Tak samo jeśli chodzi o obronę naszego kraju. Nie potrzeba już milionowej, 1,5 milionowej armii. Wystarczy nam paręset tysięcy żołnierzy, na przykład, prawda, i wielkie stada dronów, nowoczesne technologie i świetnie się tutaj obronimy, a zatem nie ma żadnego powodu, żeby obawiać się pewnej korekty liczby ludności, choć nie jest dobrą rzeczą, choć z całą pewnością nie jest dobrą rzeczą to, że wymieramy. No ale to osobna wielka sprawa, puszka Pandory, tu trzeba by 1000 rzeczy opowiedzieć. W każdym razie mówiłem o kongresach i o sytuacji politycznej w naszym kraju bieżącej i o najpoważniejszym problemie, który, że tak powiem, przymusza nas do szybkich zmian, no to jest migracja. A z mojego podwórka na koniec tego vloga o najważniejszych rzeczach, jak zwykle, chcę powiedzieć Państwu trochę o moich problemach, bo 31 października mamy dzień szturmu modlitewnego za telewizję Maria Vision. Za to, żeby weszła do sieci kablowych, do Orange, do Vectry, do Polsatu. Bo proszę Państwa, ja już nie mam siły na to, co się dzieje w polskiej polityce, co się dzieje w polskiej przestrzeni publicznej. I już nie potrafię sobie mam taką famę, sprawny przedsiębiorca, nie potrafię sobie poradzić z wieloma problemami. No takimi między innymi to tylko Pan Bóg może mi pomóc, może nam pomóc, bo moim nowym projektem jest telewizja katolicka Maria Vision, która ma swoje edycje w całej Europie. Mamy koncesję w tej chwili włoską, możemy nadawać na terenie Polski. Taki polski ewangelizujący, skierowany głównie do młodzieży, program, który być może w jakimś tam stopniu zmieni oblicze świata, który może uratuje tą piękną polską katolicką tradycję. I z takim kanałem, z taką ofertą przyszedłem do operatorów, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I proszę Państwa, niemal od pół roku my nawet nie dostaliśmy z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpisu do rejestru nadawców, co jest tylko zgłoszeniem. Pół roku, rozumiecie Państwo?
to jest jakaś kompletna degrengolada. Kolejny rok byśmy czekali, gdybyśmy nie mieli koncesji włoskiej, na koncesję polską. Mało tego, cały ten lewicowo-liberalny establishment, ci postubeccy przedsiębiorcy, którzy prywatyzowali sieci kablowe za złotówkę, ciągle rządzą. Ciągle ta stara komuna, stara ubecja rządzi i mamy potworne kłopoty. O ile w małych sieciach kablowych jesteśmy mile witani, tam gdzie ci operatorzy to są polscy, mali, średni przedsiębiorcy, mający dobry kontakt często z widzami, wiedzą, że ciągle dużo, szczególnie w mniejszych miastach, jest ludzi otwartych na przekaz katolicki, na przekaz ewangelizacyjny. No to ci giganci z dużych sieci, Orange, Vectra, no nie mówię, rozmowy trwają, prawda, no ale jest bardzo trudno, i często właśnie te duże sieci to jest ta blokada polityczna. Pomyślicie, no jak polityczna? Proponujesz kanał religijny, jaka to polityka? No właśnie. Okazuje się, że ta lewicowa agenda, lewicowo-liberalna, no także stawia sobie za cel walkę z Kościołem katolickim. Walkę może nie tyle z Kościołem nawet, co z religią. I stąd moje perturbacje, stąd szturm modlitewny, stąd prośba do Pana Boga, bo już nie wiem, kogo mam prosić, o to, żeby pomógł mi w rozszerzeniu zasięgu tego kanału, w tym, żeby on mógł zaistnieć, żeby mógł spełnić swoją misję. To jest także moja misja, bardzo mi na niej zależy. No i mam nadzieję, że dzięki tym działaniom i moim dyplomatycznym, i moim biznesowym zabiegom, i wielkim szturmie modlitewnym w polskich sanktuariach, w Świętej Lipce, w Gietrzwałdzie, na Jasnej Górze, w Licheniu, w Niepokalanowie, w Tyńcu, w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Gietrzwałdzie. Tam będziemy się modlili w tych wielkich polskich sanktuariach o wsparcie, o dystrybucję Maria Vision, tak jak kiedyś ojciec Tadeusz modlił się za telewizję Trwam. Ja proponuję szturm modlitewny w tej ważnej sprawie, co niniejszym robię i Państwa proszę, oprócz modlitwy też możecie wesprzeć moją telewizję, możecie też, drodzy Państwo, w jakiś sposób uczestniczyć w tym procesie akwizycji. Możecie zadzwonić do swojej kablówki, czy już ma w swojej ofercie nasz kanał, bo to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, to jest najważniejsze. Bo jeżeli my będziemy zduraczeni, jeżeli my nie będziemy odporni na ten przekaz, który powoduje nasze zidiocenie, który powoduje zidiocenie naszych dzieci poprzez kulawe programy, poprzez kulawe pomysły Ministerstwa Edukacji, który powoduje obumieranie naszej kultury poprzez szerzenie się antykultury, poprzez przekaz antykulturowy, płatny, powszechny niemal we wszystkich mediach. Jeżeli my temu nie damy odpór, jeżeli nie sformatujemy się tak, żeby wyjść z tego cało, to już koniec. To, co jeszcze Polacy mają, no to jest to ich myślenie niezależne, to jest ta ich katolicka przeszłość, to są także te doświadczenia, czasami trudne, czasami bolesne, które noszą w sobie, ale które pozwalają im mieć inną perspektywę. Także tej rzeczywistości, w której upada Francja, w której upada Wielka Brytania, w której słabną Niemcy. To jest szansa dla nas, ale musimy to zrozumieć. Pomóżcie mi proszę także, drodzy Państwo, w dystrybucji, w rozszerzeniu, w tym, żeby Maria Vision trafiła pod strzechy. Przemyślcie to, co powiedziałem o PO-PiS-ie i o perspektywach politycznych dla Polski. No i zastanówcie się, jak włączyć się do tego też planu nowego otwarcia Polski, tak żebyśmy nie zostali zadeptani przez współczesną wędrówkę ludów.